A dzisiaj praca na bogato, czyli jak nie ja. Pudełka, papier ryżowy, szablony, konturówki, wyciski i co tam tylko mi jeszcze w ręce wpadło. Oczywiście, bo tak dzieje się u mnie najczęściej, wszystko zaczęło się od pięknego papieru ryżowego. A właściwie to od dwóch, bo nie potrafiłam się zdecydować, który z nich jest ładniejszy. U mnie na pracach widzicie dwa kolory, ale jest jeszcze taki z nutką zieleni i w czystej szarości. Praca gotowa, film poskładany, a ja dalej nie potrafię powiedzieć, czy bardziej podoba mi się ten w błękicie, czy ten w różu. No to co, babeczki, błękitny czy różowy? Napiszcie pod filmem, który jest ładniejszy. No nie ma co gadać po próżnicy. Zaczynamy. Potrzebowałam pudełko z łuby, a właściwie dwa, jego owalną wersję, bo mamy także okrągłe, oraz owal na wieczko. Boki dołu maluję białą farbą akrylową. Natomiast spód pudełka oraz wieczko przeleciałam matowym szarym. Jak chcecie, to można na czarno, ale ja nie przepadam za czarnym kolorem, on jest jakiś taki agresywny, a szarość, ciemna szarość jest od razu w stylu vintage. Jeden arkusz bez problemu wystarczy na pudełko i jeszcze Wam troszkę papieru zostanie. Zastanawiałam się, czy ten papier do owalu przykleić tak, żeby deski leciały tak jak teraz pionowo, a może poziomo, ale doszłam do wniosku, że trochę ekonomiczniej będzie w ten sposób. Nie wiem, czy wszyscy przyklejają papier na leniucha i wcale go nie docinają, ale ja robię tak od zawsze i to naprawdę świetnie wychodzi. Trwa to odrobinę dłużej, ponieważ na przykład na pudełku trzeba to robić na raty, ale myślę, że i tak to jest bardzo fajny sposób. Czyli przyklejam i niech to sobie wszystko zwisa, jak wyschnie, to nadmiar papieru obszlifuję. Papier ścierny 220 albo 240 i ciągniemy po prostu z góry do dołu. Tak obszlifowane boki wyglądają po prostu perfekcyjnie. Pudełko też można obszlifować, ale obwąchałam temat. Łuba ma cieniutkie ścianki i w tym wypadku lepiej było to po prostu obciąć, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to tylko doszlifować. Z pozostałych, czyli obszlifowanych przed chwilą kawałków, zaklejam resztę pudełka i uznaję, że dół, jeżeli chodzi o papier ryżowy, jest gotowy. Lakier akrylowy matowy maluję wszystkie miejsca pokryte papierem ryżowym. Górę pudełka szlifuję i w tym miejscu nałożę pastę pękającą. No cóż, obecnie patrząc na cenę, ta pasta to produkt luksusowy. Ale ona wygląda najlepiej i prezentuje się najpiękniej, gdy traktujemy ją jako wisienkę na torciku. I stosowana w ten sposób, czyli jako ciekawe urozmaicenie niektórych miejsc naszej pracy, jest naprawdę wydajna i starczy na długo. Gdy ją podsuszycie suszarką, spękania będą odrobinę mocniejsze. Jestem na takim etapie życia, że gdy chcę sobie zrobić prezent, to albo sobie kupuję bardziej luksusowy krem, albo foremkę Primy. Krem się kiedyś skończy, ale foremka zostanie ze mną chyba do końca życia, bo jest nie do zdarcia. Pod spodem mata nieprzybierająca, a do foremki mąka kartoflana, a potem glinka super lekka. Wybór foremek Primy jest duży, a wzory naprawdę piękne i dopracowane. Ale według mnie najbardziej uniwersalne są te z podłużnymi ornamentami. Na pudełka, jajka, bombki one czarodziejsko do wszystkiego pasują. Trudno się zdecydować, który wzór ma najpiękniejsze i najbardziej uniwersalne ornamenty. A większość z nich można naprawdę bardzo fajnie podzielić, porozcinać i na przykład ze wzoru, jak potrzeba, wyciąć samą kokardkę. Ornamenty na bogato już zrobione i niech się chwilę przesuszą. A na koniec jeszcze wycisnę takie skromne, ale bardzo uniwersalne sznury. Wahałam się, czy na górnych owalach odbić szablon, czy zrobić transfer, ale wygrała wersja prostsza i łatwiejsza. Użyłam kleju tymczasowego, bo ten preparat daje mi pewność, że odbitka z szablonu będzie idealna. Szablon cieniutko psiknąć, przesuszyć i wtedy, kiedy świetnie trzyma się do palca, ale nie brudzi klejem, możemy go używać. Plus farby akrylowe oraz pędzel do szablonów. Kluczem do sukcesu jest nabieranie bardzo małej ilości farby na pędzelek, więc najpierw nabieram, potem czyszczę pędzel o ręcznik jednorazowy i dopiero wtedy maluję. Klej tymczasowy ma super moc odklejania i przyklejania.
Czyli sprawdzamy, no i widzę, że jest troszkę za jasno. Przydałoby się odrobinę czerni. Przyklejam szablon z powrotem i mogę kończyć. Doklepałam czerni i jest dużo lepiej. No dobrze, troszkę lepiej. Zobaczcie, on jest teraz ciemniejszy i lepiej kontrastuje z kolorowym tłem. A drugi owal, ten napis ma taki trochę patchworkowy. Wybrałam kilka kawałków z szablonu i ostatecznie wyszło mi w ten sposób. Nie jest źle, ale jeszcze z nimi nie skończyłam i za chwilę do nich wrócę. Na razie zabieram się za przyklejenie moich wycisków z glinki super lekkiej. Oczywista oczywistość, że glinkę na mokro wygniemy do każdej powierzchni, ale akurat tą, czyli super lekką, nawet po całkowitym wyschnięciu dogniemy na przykład do powierzchni okrągłych albo półkolistych. Najbardziej lubię, gdy glinka tylko troszkę przeschnie, wtedy można ją dowolnie wygiąć i delikatnie docisnąć do powierzchni, nie uszkadzając kształtu. A tu Wam pokazuję, jak wyszły połączenia pasków. Myślę, że jest ok i wcale nie rzucają się w oczy. A listki czarodziejsko sztukowałam tutaj i tutaj. Styl vintage to takie troszkę udawanie i w tym wypadku udajemy, że coś jest stare, mimo że robimy to właśnie teraz. Do lakieru matowego domieszałam troszkę hebanowej bejcy i takim brudnym lakierem postarzam moje wyciski. Mam specjalne pasty woskowe do postarzania, mam ich naprawdę dużo, ale akurat do tego projektu żaden kolor mi nie pasował. Potrzeba matką wynalazków, namieszałam i gra gitarra. Jeżeli robię jakiś komplet albo zestaw, to staram się, aby każda następna część z kompletu nie była klonem poprzedniej, bo to jest po prostu strasznie nudne. Żeby coś do siebie pasowało, to wcale nie musi być identyczne. I dlatego w drugim pudełku glinkę pomalowałam na szaro i zaraz ją będę postarzać. Pędzel szczecinowy, biała farba akrylowa i jedziemy z postarzaniem metodą suchego pędzla. A żeby pokrywka nam tak śliczniusio pasowała do pudełka, to dodamy jeszcze odrobinę błękitu. Boki pokrywki uważam, że są gotowe, a sama pokrywka wygląda bardzo staro, więc troszkę jeszcze przybrudzę dół, żeby pasował do całości. W dalszym ciągu jest to ta sama farba, czyli bardzo ciemny szary. Niby postarzony, niby wygląda ok, ale wiecie, praca vintage bez chlapania, o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? Tygrysy to po prostu lubią najbardziej, więc postarzamy, brudzimy, plamimy. Zamykam i sprawdzam, czy pasuje. Zobaczcie, babeczki, chyba jest ok. Górny owal pasuje, nie wygląda źle, ale czyż nie może wyglądać lepiej? Swoją drogą, konturówka leży nieużywana, a przecież daje super fajny efekt na literkach. Bidulka na mokro wygląda jak smarki, ale gdy wyschnie, to naprawdę petarda. Uwielbiam takie drobiazgi, takie malutkie akcenty, które naszą pracę przenoszą o level wyżej. Panie, panowie, zrobiło się jakby elegancko. Teraz wystarczy skleić te wszystkie elementy do kupy i praca gotowa. Sklejam oczywiście klejem na gorąco, bo trzyma dobrze i łapie natychmiast. Pudełeczka ozdobiłam chwostami. Ten malutki, błękitny robiłam sama i podlinkuję Wam film, gdzie pokazuję, jak takie chwościki sobie zrobić. Natomiast duży, biały chwost kupiłam już dawno temu. Drugi owal to wersja budżetowa, podkleiłam pod niego elastyczną koronkę, ale myślę, że to też fajnie wygląda. A gotowy zestaw vintage prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich używanych produktów zamieściłam pod wideo. No i co, babeczki, które pudełeczko ładniejsze, to błękitne czy różowe? Bo ja sama nie wiem, zostawiam Was z tym dylematem i do zobaczenia w naszym sklepie na inspirello.pl oraz na naszej grupie na Facebooku Inspirello i Przyjaciele.